Zamknięte drzwi, a za nimi tajne obrady, klucze, pieczęcie, przysięgi. 133 osoby z całego świata zamykają się właśnie w jednym miejscu, by podjąć najważniejszą w tych dniach decyzję. W tle są intrygi, spekulacje, presja mediów. Czy tak wygląda konklawę? W tym odcinku dowiesz się, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami kaplicy sykstyńskiej. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Rusza konklawę 2025. Oczy całego świata są zwrócone na Watykan. Jak wybiera się papieża? Kto może głosować? Kim są faworyci? Ile trwa głosowanie i skąd wiemy, że zapadła decyzja? Obejrzyj ten odcinek do końca, a poznasz zasady, kulisy i tajemnice najważniejszego wydarzenia w Kościele katolickim w ostatnich latach. Jest wtorek, 6 maja 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Kardynałowie to w tej chwili najbardziej poszukiwani przez media ludzie w Watykanie. Przez ostatnie dni hierarchowie, którzy wybiorą papieża, zjeżdżali się do Rzymu i spotykali, by rozmawiać o sytuacji w Kościele. To właśnie na tych spotkaniach miały zapadać decyzje nie tyle personalne, ile to, jakiego papieża dzisiaj potrzeba Kościołowi. Zarówno 133 kardynałów, jak i osoby, które będą obsługiwać konklawę, od asystentów do kucharek czy ludzi obsługujących windy w Watykanie, wszyscy złożyli przysięgę, że dochowają wszelkich tajemnic i będą milczeć. Choć to zadanie niełatwe, bo dziennikarzy w Watykanie są teraz tysiące. W ostatnich dniach przygotowywano też kaplicę sykstyńską, czyli miejsce, gdzie kardynałowie zamkną się na głosowania. Miejsce to zostało nie tylko posprzątane, ale także wygłuszone, aby nie można było kardynałów podsłuchiwać. Przygotowany został także komin, z którego w tych dniach będzie widać dym. Czarny, jeśli papież nie zostanie wybrany, i biały, gdy już któryś z kandydatów uzyska 2/3 głosów i zostanie 267 papieżem. Jak mówi gość tego odcinka, ksiądz Przemysław Śliwiński, znawca konklawy i autor świeżo wydanej książki Konklawę – Tajemnice wyborów papieskich, formalnie wszystko zacznie się w środę, 7 maja. W dniu rozpoczęcia konklawy rano najpierw jest msza święta za wybór papieża. Odprawia ją zawsze dziekan Kolegium Kardynalskiego. Biorą w niej udział wszyscy kardynałowie, również nieelektorzy oraz wszyscy wierni. I ona będzie transmitowana. Zawsze uwagę przykuwa homilia dziekana Kolegium Kardynalskiego poświęcona właśnie wyborowi nowego papieża. Potem, po południu tego samego dnia, kardynałowie zbierają się już tylko elektorzy, czyli 135, najwyższa liczba w historii elektorów. Zbierają się w kaplicy paulińskiej i stamtąd, przeważnie to jest godzina popołudniowa, na przykład 16, wyruszają do kaplicy sykstyńskiej w uroczystej procesji, śpiewając litanię do wszystkich świętych. I to właśnie nazywa się wejściem na konklawę. Kardynałowie wchodzą na konklawę, zasiadają na swoich wyznaczonych wcześniej miejscach, zgodnie z tak zwaną precedencją. Następuje przysięga kardynalska. Kardynałowie przysięgają zachować sekret konklawy i głosować zgodnie ze swoim sumieniem, będąc wolnymi od wszelkich ingerencji, od wszelkich przywiązań w sprawie tego wyboru, poszukując woli Bożej. I potem następuje ten rytualny, bardzo znaczący moment extra omnes, kiedy to drzwi kaplicy sykstyńskiej zostaną zamknięte i zaczyna się sekret. Ile trzeba głosów, by zostać papieżem? Podczas konklawy nie ma jednego głosowania. Ile będzie głosowań potrzebnych, tego nie wiemy, ponieważ głosowań musi być tyle, żeby w końcu podczas któregoś z nich, ostatniego, któryś z kardynałów otrzymał 2/3 obecnych w kaplicy sykstyńskiej kardynałów. Dopóki ktoś nie osiągnie tej większości, konklawę będzie trwało. Pierwsze głosowanie odbywa się tego samego dnia rozpoczęcia konklawy, ale jest tylko jedno. Zobaczymy wtedy dym z całą
pewnością albo z prawie całą pewnością będzie to czarny dym, ale to jest głosowanie pierwsze, orientacyjne, które wszystkim obecnym po raz pierwszy pokaże, my tego nie będziemy wiedzieli, jaka jest w ogóle sytuacja, jakie są ich własne preferencje, o których świat nie wie, o których sami dotąd nie wiedzą, oni po raz pierwszy to zobaczą. Wtedy udają się już na posiłek wieczorny, udają się do domu świętej Marty, na nocny spoczynek, rano zaczynają mszą świętą i jutrznią. W międzyczasie będą już trwały nieznane nam rozmowy, pytania siebie nawzajem, ponieważ kardynałowie muszą to robić, mają do tego prawo. Na tym polega konklawę, na wymianie myśli i na szukaniu wspólnie też najlepszego możliwego papieża, kogoś, kto zostanie papieżem. I wtedy drugiego dnia przed południem rozpoczynają się głosowania. Zawsze 2 przed południem i zawsze 2 po południu. I po tych 2 przedpołudniowych albo popołudniowych głosowaniach jest jeden dym. Który z nich będzie w końcu biały, to się okaże. W 2013 roku, w 2005 roku, to już drugiego dnia po południu, około godziny 18:00, 19:00 mieliśmy biały dym zwiastujący wybór papieża, czyli to były konklawy bardzo szybkie. Podczas 4. albo 5. głosowania kardynałowie już osiągnęli konsensus, 2/3 osiągnął któryś z kardynałów, czy to kardynał Ratzinger, czy to kardynał Bergoglio. Jak będzie tym razem, zobaczymy, czy będą potrzebowali troszkę więcej czasu. Jeśli to konklawę przedłuży się o 1 dzień albo nawet o 2 dni, o niczym to nie świadczy, zwłaszcza w obliczu historii, kiedy mieliśmy do czynienia naprawdę z bardzo długimi, trwającymi nierzadko miesiąc, a nawet dłużej konklawy. W ostatnich kilkuset latach te konklawy są właśnie takie, kilkudniowe. Dlaczego konklawę będzie krótkie? Dlatego, że wyeliminowano wszystkie możliwe przeszkody, które sobie wyobrażamy oczywiście, które sprawiały, że to konklawę się przedłużało. Konklawę do 1831 roku trwały tak długo, ponad kilkanaście dni, kilkadziesiąt dni, głównie dlatego, że wtedy jeszcze obowiązywało weto i ekskluzywa, czyli nie zapisany w żadnym regulaminie konklawę, ale zwyczajowo uznany również przez kardynałów, co było wielką plagą, wielką wadą konklawę, to, że kardynałowie mogli w imieniu imperatora, cesarza, króla, władcy, na przykład Francji, na przykład Austro-Węgier, Austrii czy Cesarstwa Niemieckiego, wypowiedzieć weto wobec któregoś z kardynałów. Takie sytuacje mieliśmy, z tym w końcu udało się skończyć, całkowicie to wyeliminować dopiero na początku XX wieku, a w rzeczywistości, w praktyce takim przełomowym konklawę było 1846 i od tego czasu, od uwolnienia się całkowitego kardynałów od wpływów zewnętrznych, od wpływów politycznych, czyli od momentu osiągnięcia największej wolności kardynałów w wyborze swojego papieża, mamy do czynienia z krótkimi konklawy. Musimy też pamiętać, że presją nie może też stanowić krótkiej konklawy. Znaczy presją nie może być czas, presją nie może być świadomość, im szybciej, media czekają, wierni czekają, musimy szybko wybrać. Nie. Jeśli trzeba dalej rozmawiać, debatować, myśleć, rozważać, rozeznawać, to ten czas też jest kardynałom potrzebny. Nie wolno stawiać takiej presji właśnie krótkiego konklawę i kardynałowie też nie powinni się presją krótkiego czasu, presją oczekiwania tego, że wszyscy stoją i czekają, pod takim kątem też myśleć. Musi to być wybór przede wszystkim dobry, słuszny, w wolności, w poszukiwaniu woli Boga, w dobrym podjęciu decyzji przez każdego z nich. O czym rozmawiają ze sobą kardynałowie? O tym naprawdę nie wiemy. O tym kardynałowie sami nie mogą mówić. To jest właśnie ten sekret konklawy, tajemnica konklawy, czyli nie wolno mówić o tym wszystkim, co jest istotne dla wyboru papieża. Oni przysięgają, że nie będą o tym mówić i nie mówią. Z tego powodu te wszystkie rekonstrukcje, głosy, próby odtworzenia tego, co się dzieje na konklawę, również tego, o czym rozmawiają, co widzimy spektakularnie czasem opisane w prasie albo w książkach, to tak naprawdę jest wytwór wyobraźni autorów. My naprawdę tego nie wiemy. Można się spodziewać, że to są po prostu wspólne rozmowy, czasem wspólne przekonywania. Podkreślę jedną rzecz. Proszę zobaczyć, że w tej logice głosowań, oprócz tego czynnika matematycznego, czyli konklawę kończy się wtedy, kiedy ktoś osiąga 2/3. Musi być ta konkretna liczba. 2/3 wyciągamy ze 135 albo z tych, którzy przybędą na konklawę, to jest ta liczba. Ale z drugiej strony logika konklawy i dynamika konklawy opiera się na zmianie preferencji większości z kardynałów. Oni podczas pierwszego głosowania głosują inaczej, niż zagłosują potem podczas na przykład 4., bo widzą, że głos oddany na ich
kandydaturę nie ma sensu, bo ten ktoś osiąga zbyt małą liczbę głosów, czyli on musi zmienić swoją preferencję i szukać na nowo tego kandydata, tego kardynała, na którego odda swój głos. I do tego są te rozmowy. Do tego jest potrzebny czas, chwila modlitwy, skupienia, rozważanie po ludzku tej decyzji i też poszukiwanie w tym woli Bożej. Bo to jest właśnie ten moment, kiedy mówimy o inspiracji Ducha Świętego. Konklawe nie polega na tym, że nagle Duch Święty w sposób widzialny albo spektakularny objawia się i mówi kardynałom: zagłosujcie na niego. Duch Święty ma być dopuszczony do momentu rozeznania, rozważania kardynałów jako ich samych osobiście i jako wspólnoty kolegium kardynałów, żeby razem otwarli się na Ducha Świętego i w ten sposób doprowadzili do wyboru papieża, który, jak wierzymy, jest wtedy z inspiracji Ducha Świętego. Skąd wiadomo, że dym z komina jest biały albo czarny? Ludzkość wiele potrafi, naprawdę wiele człowiek potrafi zrobić. Lecieć na Księżyc, wysłać statki kosmiczne w kosmos, niesamowite rzeczy. A jednak to, żeby dym był biały jak chcemy, albo czarny jak chcemy, ciągle się nie udaje stworzyć takich warunków, takie substancje chemiczne wymyśleć, żeby to się za każdym razem udało. Szary dym, niepewny dym jest też pewnego rodzaju rytuałem konklawy. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z 1939 rokiem, czy z 2013 rokiem, zawsze były te słynne, niepewne dymy. Co jest znakiem, żeby dobrze wiedzieć, czy mamy do czynienia z dymem zwiastującym wybór papieża? Po pierwsze Radio Watykańskie, ponieważ w momencie, że tak powiem, emisji białego dymu rozpoczyna się również emisja specjalnego komunikatu na falach Radia Watykańskiego i, uwaga, druga rzecz, zaczynają bić dzwony na dzwonnicy Bazyliki Świętego Piotra. Po drugim głosowaniu, albo tym głosowaniu, które przynosi wybór papieża, karty z tych ostatnich głosowań są zbierane i palone w specjalnych piecach. To są tak naprawdę dwa piece. Pierwszy do rzeczywistego spalenia tych kartek, a drugi do tego, żeby wytworzyć właśnie ten dym czarny albo biały. Tam są dodatkowe substancje chemiczne, instrukcje, jak to robić, żeby odpowiednią tubę z tymi substancjami włożyć. I wtedy właśnie na odpowiedni znak, przeznaczeni do tego kardynałowie, albo mogą to być konklawiści, zaczynają właśnie, uruchamiają elektronicznie, bo to jest piec już teraz wyposażony w elektronikę, zaczynają elektronicznie powodować, że z komina kaplicy sykstyńskiej zaczyna się wydobywać dym. To jest na tyle skoordynowane, że w tym samym czasie powinien na falach Radia Watykańskiego pojawić się komunikat o wyborze papieża, jak też powinny zabrzmieć w tym momencie dzwony w Bazylice Świętego Piotra. Co się dzieje po wyborze papieża na konklawę? Brakuje 40 minut do tego, żeby lud wierny i wszyscy na całym świecie dowiedzieli się to, o czym kardynałowie już wiedzą. Kim jest ten wybrany papież? W tym czasie, ponieważ jesteśmy w tym momencie, kiedy papież nie tylko został wybrany, nie tylko stał się papieżem elektem, ale już przyjął wybór, czyli powiedział: tak, zgadzam się. Bo to w ten moment jego zgody zaczyna pontyfikat. I wtedy papież udaje się do pokoju łez, które znajduje się tuż za kaplicą sykstyńską, i tam następuje ten moment, też bardzo często w literaturze pokazywany w filmach, kiedy to papież wybiera jedną z 3 przygotowanych uprzednio sutan. Małe poprawki krawieckie są wtedy robione, tam czeka zawsze krawiec, który w razie czego ostateczne poprawki zrobi. I po raz pierwszy papież wychodzi już w stroju papieża, w jakim świat go zapamięta na długie wieki. I następuje homagium, czyli pierwszy akt posłuszeństwa oddany przez wszystkich kardynałów nowo wybranemu papieżowi. W tym czasie mniej więcej kardynał protodiakon, czyli najstarszy spośród kardynałów diakonów, udaje się na loggię Bazyliki Świętego Piotra i mówi słynne habemus papam, czyli ogłasza, że papież jest wybrany, mówi, kto jest tym wybranym, po raz pierwszy ogłasza jego nazwisko, robi to wszystko po łacinie, także to jest też zagadka, żeby szybko wiedzieć i przetłumaczyć z łaciny jego słowa, a zwłaszcza jego imię i nazwisko, ponieważ imię wypowiedziane po łacinie brzmi czasem inaczej niż to, do którego się przyzwyczailiśmy. Jak też ogłasza, jakie imię przybrał nowo wybrany papież. Mija kolejne 10, 15, 20 minut, że poznajemy wtedy już, spotykamy się tak naprawdę z nowym papieżem, ponieważ to on wychodzi na loggię Świętego Piotra i po raz pierwszy pozdrawia wiernych, udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi
i czasem też, jak to w ostatnich latach, wygłasza pierwsze pozdrowienie dla wiernych. Ksiądz Przemysław Śliwiński, znawca konklawy i autor świeżo wydanej książki Konklawę – Tajemnice wyborów papieskich, opowiada o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami kaplicy sykstyńskiej. A już za chwilę dowiesz się, kto ma szansę zostać wybranym nowym papieżem. Przypominam, że to pierwszy ze specjalnej serii odcinków podcastu Świat poświęcony konklawę. Pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz nam, jakie są Twoje typy na konklawę i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Lista faworytów konklawy zmienia się, przynajmniej w mediach, niemal każdego dnia. Ale kilku duchownych rzeczywiście ma duże szanse zostać następcą Franciszka. Oto oni. Pietro Parolin, Włoch, prawa ręka Franciszka i jego były szef dyplomacji. Mario Grech, Maltańczyk, któremu Franciszek powierzył misję kontynuacji najważniejszego zadania, czyli trwającego właśnie synodu. Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, czyli najważniejszy biskup we włoskim kościele. Pier Battista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, czyli przedstawiciel papieża w Ziemi Świętej. Luis Antonio Tagle, były szef Caritas, nazywany azjatyckim Franciszkiem. Oraz Peter Turkson, kardynał z Gany. Czy któryś z nich zostanie papieżem? Ja bym nie ufał listom papabili, aczkolwiek jest to ciekawa i fascynująca zabawa. Takie listy papabili oczywiście nie powstają teraz po raz pierwszy. One powstawały przy okazji każdego poprzedniego konklawę. Najstarsze chyba konklawy, które zbadałem w prasie, takie medialne konklawy, to był 1903 rok. Wtedy już były listy papabili. Jeśli chcielibyśmy ocenić skuteczność tych list, to znaczy zadać sobie pytanie, na ile te prognozy dziennikarskie będą trafne, można sobie ocenić, na ile były trafne wtedy. I się okaże, że nie, że przeważnie nikt spośród tych wymienianych nie zostaje papieżem. Oczywiście mamy w pamięci, że kardynał Ratzinger, kardynał Montini, oni rzeczywiście byli wymieniani, że na początku XX wieku rzeczywiście ci papieże byli wymieniani, ale na dalekich miejscach, którzy zostali papieżami. Natomiast na przykład w 2013 roku kardynał Bergoglio nie trafił na żadne listy papabili. Co ciekawe, trafił w 2005 roku, ale wtedy akurat i dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście odgrywał bardzo, bardzo dużą rolę podczas konklawy, ale watykaniści dziennikarze zapomnieli o tym już w 2013 roku i nikt nie brał pod uwagę jego, nikt nie brał pod uwagę kardynała Wojtyły, nikt nie brał pod uwagę kardynała Luciani, mało kto brał pod uwagę kardynała Roncalliego, tylko i wyłącznie tacy, którzy mówili, że jeśli już kardynałowie naprawdę nie będą wiedzieli, kogo wybrać, to wybiorą staruszka kardynała Roncalliego, ale to rzeczywiście jego wybrali. Kto wybiera papieża? Kardynałowie czy Duch Święty? Tak naprawdę przez jedno i drugie. Cały sens konklawy polega na tym, żeby ten wybór rękami, głosami, decyzjami kardynałów był z inspiracji Ducha Świętego. Wszystko zależy od tego, czy kardynałowie, każdy osobiście i wszyscy razem rzeczywiście pozwolą sobie na to, a na to mają sobie pozwolić. Na to są wręcz przymuszani, przynaglani przysięgą kardynalską, atmosferą modlitwy, wspólną modlitwą, którą jest konklawę. Konklawę jest nieustanną modlitwą, można powiedzieć. Oni stają przecież z tymi kartkami wyborczymi, na które wypisują nazwisko, przed freskiem Sąd Ostateczny Michała Anioła i przysięgają wobec Boga, wobec historii, wobec całego świata, że ten głos nie jest ich preferencją, bo lubię, bo uważam, albo ktoś mnie namówił, tylko naprawdę z głębi serca, z głębi decyzji, szukając woli Bożej, uważają, że ten, na którego głosują, ma być papieżem. I właśnie ten moment zgody kardynałów, poszukiwań kardynałów, że to będzie wybór z woli Bożej, pozwala Duchowi Świętemu, że to On stoi za tym wyborem, tak jak w Kościele wierzymy. Po co ta cała procedura konklawy? To jest ciekawe, że to ma swoje przyczyny, ma to swoje uzasadnienie w błędach
często w katastrofach z historii. Dlaczego sekret? Nie dlatego, że kardynałowie chcą po prostu, żeby nikt ich nie widział, jak głosują, tylko dlatego, że w przeszłości brak sekretu umożliwiał po prostu ingerencję czy to rodów rzymskich, czy władców świeckich, czy innych wpływowych osób, które w ten sposób próbowały ingerować w wybór tego, kto będzie papieżem. Dlatego też kardynałowie zamykają się na klucz, zamykają się sami. To nie jest tak, że oni są sami zmuszeni do zamknięci, tylko oni zamykają się sami, żeby stworzyć coś, co nazywa się klauzurą, czyli odosobnieniem, ale przede wszystkim, żeby sobie stworzyć klauzurę serca. I z tego też tytułu proszę zauważyć, że sam fakt, że to kardynałowie wybierają papieża, jest też pewnego rodzaju wyrazem klauzury dla wolności Kościoła, ponieważ wcześniej elektorami papieży byli, mówiąc w skrócie, lud i duchowieństwo Rzymu, czyli ci, którzy byli. W XI wieku reforma gregoriańska spowodowała, że to papieże wybierają tych, którzy będą wybierali ich następców, czyli kardynałów właśnie. I to zabezpieczenie spowodowało, że to nie jest wybór powszechny i demokratyczny, łatwo ulegający wpływom, manipulacjom, różnym tendencjom, presjom, tylko to jest wybór dany osobom, których życiową odpowiedzialnością, często największą, jest to, by wybrać najlepszego papieża w wolności bez presji. Ksiądz Przemysław Śliwiński, znawca konklawe i autor świeżo wydanej książki Konklawe – Tajemnice wyborów papieskich, opowiadał o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami kaplicy sykstyńskiej. Był to pierwszy ze specjalnej serii odcinków podcastu Świat poświęcony konklawę. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.